Czy czerwony kot piaskowy jest warty ulepszenia? To pytanie dręczy tę część graczy, którzy wydają ciężki hajs na grę. Cześć, z tej strony jak zawsze Valencianistas i dziękuję, że ze mną tutaj jesteście. Zapraszam Was do obejrzenia nowego wideo, w którym chciałbym pokazać Wam najnowszy nabytek wąskiego grona graczy oraz chcę co nieco o nim opowiedzieć, no bo jest o czym. W filmie wykorzystałem materiały z serwera testowego PTR. W tym odcinku sprawdzimy możliwości piaskowego kota w grze State of Survival, porównując go z Sokołem oraz omawiając jego umiejętności i koszty ulepszeń. Zacznijmy od procesu ulepszania piaskowego kota, omawiając koszty i kroki potrzebne do jego maksymalizacji. Jeżeli chodzi o ciastka, to jest to standardowy surowiec do ulepszania naszych zwierzaków plazmowych, więc gdybyśmy ich bardzo potrzebowali, abyśmy ich nie mieli, możemy wypuścić na wolność jakieś zwierzaki i zainwestować w kota piaskowego. Tutaj nie miałem takiej możliwości, więc zostawiam go na 67 poziomie, ale do porównania z Sokołem później w zupełności wystarczy. Muszę nadmienić, że chodzi oczywiście o czerwonego kota piaskowego. Jak można zauważyć, od razu jego statystyki wzrastają bardzo gwałtownie z każdym kolejnym ulepszeniem. Ale statystyki statystykami. Najlepsze, czyli umiejętności, zostawiłem na koniec. Dajcie mi chwilę, aby wykrzesać z posiadanych przeze mnie surowców do ulepszeń wszystkiego, co mam, a kiedy mi zabraknie, dokupię jeszcze kilka pakietów. Pakiety są dosyć drogie i nie dają dużo fragmentów czerwonego kota, więc po raz kolejny jest to dobro zarezerwowane wyłącznie dla najbogatszych graczy w grze. A teraz wróćmy do umiejętności czerwonego kota piaskowego, bo tutaj zaczyna się prawdziwa jazda bez trzymanki. Weźcie pod uwagę, że nie jest to jeszcze maksymalnie ulepszony czerwony kot piaskowy, ale jego umiejętność Grid Volt dosyć łatwo odczytać. Co 4 tury uderza elektrycznym szokiem w 2 ostatnie rzędy oddziałów wroga, czyli w łowców i w jazdę. To bardzo ważne, bo nie dość, że zadaje 40% obrażeń, to jeszcze redukuje ich, czyli wrogich łowców i wrogą jazdę, redukuje ich obrażenie na 3 tury. Czyli można powiedzieć, że tylko w jednej turze na 4 łowcy i jazda rywali będą atakowali ze swoją 100% siłą. W pozostałych turach, w obojętnie jak długim przebiegu walki, ich obrażenia będą zmniejszone. A to oznacza ogromną przewagę wśród graczy, którzy będą posiadali czerwonego kota piaskowego. Ale jeżeli myśleliście, że to koniec bonusów czerwonego kota piaskowego, to niestety muszę Wam powiedzieć, że ten ultra mocny kot potrafi jeszcze więcej. Jego druga umiejętność, porażenie ogonem, sprawia, że po prostu, jako umiejętność pasywna, zmniejsza atak ostatnich 2 rzędów wrogich oddziałów od początku bitwy do końca bitwy. W połączeniu z pierwszą umiejętnością można więc powiedzieć, że walcząc przeciwko czerwonemu kotu piaskowemu, w żadnej turze, żadnej rundy jeźdźcy i łowcy nie atakują z pełną mocą, bo zawsze ich atak będzie osłabiony przez umiejętności elektryczne kota. Ja do dzisiaj jestem w szoku, bynajmniej elektrycznym. A co wy myślicie o tej nowej maskotce, która może okazać się game changerem walk na najwyższym poziomie? Dajcie znać w komentarzu. Cześć!